Serdecznie zapraszam do odcinka 62 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Renesans okultyzmu, część 7. W poprzednim 61 odcinku opowiedziałem o projekcie Savalettiego de Lange. W tym odcinku opowiem o magach działających w XVIII wieku. Jeżeli mówimy o okultyzmie, warto wspomnieć o magach, odgrywających ogromną rolę we wszelkich tajemnych praktykach i obrzędach. Wiadome jest, że w XVIII wieku prawie wszyscy filozofowie byli masonami, ale główni magowie byli nie tylko masonami, ale także członkami tajnych stowarzyszeń okultystycznych. Czyli nie byli to wyizolowani szarlatani, ale agenci ukrytej mocy. Jednym z pierwszych magów był Schrefer, właściciel kawiarni z Lipska, który oświadczył, że nikt nie może być prawdziwym masonem bez praktykowania magii. W związku z tym ogłosił się reformatorem masonerii i założył we własnym domu lożę z rytuałem opartym na stopniu Różokrzyża w celu wywoływania duchów. Spotkania odbywały się w środku nocy, kiedy dzięki starannemu ustawieniu świateł, magicznych luster i prawdopodobnie elektryczności, Schrefer zdołał stworzyć zjawy, które jego uczniowie brali za gości z innego świata. Ostatecznie Schrefer, doprowadzony do szaleństwa przez własne zaklęcia, zwariował. Według Loukoutou de Cantelet to właśnie Schrefer indoktrynował słynnego hrabiego de Saint-Germain, mistrza naszych współczesnych lóż masońskich. Tożsamości tej tajemniczej osobistości nigdy nie ustalono. Niektórzy uważali go za naturalnego syna króla Portugalii, inni za syna Rzymianina i polskiej księżniczki. Książę de Choiseul, zapytany, czy wie o pochodzeniu Saint-Germain, odpowiedział: bez wątpienia wiemy, że był on synem portugalskiego Rzymianina, który wyzyskał łatwowierność miasta i dworu. W 1780 roku rozeszła się pogłoska, że jego ojciec był Rzymianinem z Bordeaux, ale według pamiątek markizy de Crequy, które baron de Breteuil odkrył w archiwach swojego ministerstwa, rzekomy hrabia de Saint-Germain był synem rzymiańskiego lekarza ze Strasburga i naprawdę nazywał się Daniel Wolf, który urodził się w roku 1704. Jednym słowem, większość badaczy opowiada się za jego rzymiańskim pochodzeniem. Wydaje się, że o Saint-Germain po raz pierwszy usłyszano w Niemczech około 1740 roku, gdzie jego cudowne moce zwróciły uwagę marszałka de Belleuil, który zawsze gotowy na oszustwa szarlatanów sprowadził go na dwór francuski, gdzie szybko zyskał przychylność Madame de Pompadour. Markiz wkrótce przedstawił go królowi, który przyznał mu mieszkanie w Chambord. Saint-Germain wynalazł płaskodenne łodzie do inwazji na Anglię, co bardzo docenił marszałek de Belleuil. W 1761 roku słyszano o nim jako powszechnie znanym mieszkańcu Holandii, który dożył 74 lat, choć wyglądał tylko na 50. Istnieje również wersja, że Saint-Germain zmarł w 1784 roku w Szlezwiku w wieku 97 lat. Chociaż inni twierdzą, że wcale nie zmarł w tym roku, ale nadal żyje w jakimś zakątku Europy Wschodniej. Według jednej z teorii Saint-Germain twierdził, że odbył wiele inkarnacji do XVIII wieku i ostatnia z nich miała trwać 1500 lat. Tę długowieczność Saint-Germain wyjaśnia Barruel, twierdząc:
że Saint-Germain, odnosząc się w ten sposób do swojego wieku, mówił językiem masońskim, w którym mówi się, że człowiek, który przyjął pierwszy stopień, ma 3 lata, drugi 5, a trzeci 7. W ten sposób przy wyższych stopniach jest całkiem możliwe, że wzniosły adept osiągnie wiek 1500 lat. Saint-Germain był reprezentowany przez współczesnych pisarzy jako osoba o niezwykłych osiągnięciach, coś w rodzaju nadczłowieka, górującego nad pomniejszymi magami swoich czasów. Według książki Autentyczne wspomnienia, które służą historii hrabiego Cagliostro, Saint-Germain był wielkim mistrzem masonerii i był tym, który wtajemniczył Cagliostro w tajemnicę egipskiej masonerii. Wyjątkowo cenna uwaga dotycząca XVIII-wiecznej masonerii pochodzi od jednego z ówczesnych magów, który jednoznacznie potwierdził zaangażowanie masonerii w okultyzm i kabalizm. Postać Rzymianina Saint-Germain i jego rzekoma długowieczność oraz dążność do ponadludzkiej władzy wyraźnie wskazuje na cel główny masonerii, czyli wieczne panowanie nad światem. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee 2, link pod filmem. Na tym zakończę odcinek 62, w którym opowiedziałem o magu Saint-Germain. Serdecznie zapraszam do odcinka 63 pod tytułem Renesans okultyzmu, część 8.